Przyjechaliśmy się sobie do takiego słonecznego słonecznego kraju i czy ja wiem, może uda wam się zgaść, co to za kraj. 3, 2, 1. Jeżeli nie wiecie, kim są te piramidy tam, rówieśniczki Edyty Górniak, no to macie takie braki w wyszkoleniu historycznym, że nie ma o czym w ogóle gadać i lepiej nie oglądajcie mojego filmu. W pierwszym odcinku pokażemy wam cały, mam nadzieję, że się uda, płaskowyż w Gazie. W Gizie! W Gazie to nie, to w Palestynie jest Gaza. No i zapraszam na film. Stwierdziliśmy, że ponieważ mamy niedaleko, to pójdziemy sobie pieszo przez te wszystkie starożytne śmietniska i wysypiska. No więc idziemy z buta. Pokonaliśmy już dzielnie 2 przeszkody. Pierwsza przygoda to byli naganiacze, którzy przekonywali nas, że musimy u nich kupić bilet, a jak nie, to trzeba wracać do centrum miasta. A druga przeszkoda były bramki, takie jak na lotnisku, czy nie wnosimy bomby. Ja tam chciałem bilet kupić. A teraz nas przekonują, że bez taksówki nie dojedziemy. Piramida jest za tym domem, ale nie mówią, że bez taksówki to nie ma w ogóle szans. Jesteśmy pod samymi piramidami, oni nam proponują taksówkę, że nas podwiozą. Tu, zanim wyszliśmy przed ten murek, to nam mówili, że bez taksówki nie dojedziemy, to 10 km. A tu jest piramida. I kolejne kontrolne bramki za nami. I zostało nam już tylko ciut, ciut. O. No trochę zamieszania, ale da się to zrobić. Filozofia polega na tym i kłopot jednocześnie, że dostaje się aż 4 bilety, jeżeli kupujecie wszystko naraz, a tylko jeden bilet niezaznaczony działa na bramkę, żeby otworzyło. I wam powiem, jeden z biletów ma taką dużą, grubą literkę F i to ten właśnie. F jak F. O, jak faraon! Genialne. To masz mnie. Genialne. A oto i to, co faraon zostawił po sobie. O kurczę, no i rąbnęli mnie na 10 euro, ale profesjonalnie. Przyszedł sympatyczny pan, niby sprawdził bilety, czy mam, a później zrobił mi zdjęcie telefonem, później wziął mój aparat, ja się zgodziłem, dobra, to niech mi zrobi słynne zdjęcie z kamykiem. Później zaprowadził mnie tam za rogatki, odciął od watachy, no i chciałem mu dać 1 euro, a on mówi, no ale 1 euro, on tam końców mu nie przyjmą. To niech mu dam papierkowy i on mi wyda. No to wyciągnąłem 5, a on na to, że z 5 nie ma wydać, żeby mu dał dychę. I kurwa, nawet nie pomyślałem, jak może z 5 nie mieć jak wydać. No i wziął tą dychę, wyciągnął 2 piątki, że niby mi wydaje. Zakachmęcił, zakiwał i kurwa, pożegnałem się z 10. Lżej na kieszeni. Wchodzę do grobowca pod piramidą Hefrena. Hefren był synem Cheopsa i bardzo pozazdrościł tacie 20 lat budowy głównej piramidy i stwierdził, że on też chce, ale ponieważ
20 lat budowy piramidy Cheopsa zrujnowało Egipt, to Hefren stwierdził, że zbuduje troszkę mniejszą piramidę, ale za to zbudował ją na podwyższeniu i wygląda na to, że jest wyższa od tatusiowej. A później już Egipcjanie budowali coraz niższe piramidy i niższe, bo skarb państwa siedził pustkami. No święta panienko, a jednak i pod górkę. Ten Hefren zrobił sobie takie zygzaczki. Góra, dół. Pewnie inne biuro projektowe mu projektowało piramidę i stwierdzili, że zrobimy to inaczej niż u taty. A tędy jego dusza sobie uciekała na nocne wędrówki. O tam, ja ci dam, dawaj. Ci dam, ja tu zapłaciłem, będę stał? Chyba wolny Krym. Na czym, moi mili, polega egipski przekręt wewnątrz piramid? Otóż wewnątrz piramid nie wolno filmować ani fotografować. No chyba że za fotografowanie zapłaci się przed wejściu osobny bilecik. Niedrogi, tam 4 zł wychodzą, ale kamerować nie wolno nigdzie. Ała! Auć! No chyba że się bardzo chce, bo jak się bardzo chce, to stoją tutaj tacy panowie pilnaczowie i oni za 1 euro, za 2 euro, w zależności jakie macie serduszko głupie, no bo przecież niedobre, oni przymkną oko na to, że kręcicie. I ja tutaj tak co odcinek, co 50 metrów pozbywam się 1 euroska za to, żeby nie wyłączać kamery. A ile musiałbym zapłacić za to, żeby wejść tutaj? I z kim muszę o tym gadać? Bardzo bym chciał tu. No i koniec piramidki. Moje plecy. A teraz schowam szybko kamerę, żeby nie płacić kolejnych pieniążków. A dajcie teraz jakieś podziemia fajne. Jakie podziemia? No jeszcze jakiegoś... Jeszcze mało. Jakiegoś Thompsa jeszcze przecież zapłaciliśmy. Tak. No powiem wam, emocja. Środek piramidy Cheopsa. Zarąbiaste. Główny chodnik prowadzący do wielkiej galerii. On ma wysokość 1,45 m, 1,50 cm. Niesamowite miejsce. No jest bardzo. A tam jest dopiero... Tam jeszcze gorąco. 5000 lat historii. Baczność. Słuchajcie, żebyście to lepiej zrozumieli, o co tu kaman w tej przestrzeni wieku. Polska miała 2 dynastie. Piastów i Jagiellonów. Egipt miał dynastii 27. No jest troszkę ludzi. Wyoddychali całe powietrze, cały tlen. No ale faraon nie planował tutaj wycieczek, więc nie ma klimatyzacji. Ale się ze mnie leje. Imponujące to jest.
poza kategorią. Ale bubelancja. Widzicie te wyżłobienia? Tymi wyżłobieniami tam z góry po zamknięciu piramidy zjeżdżały jak na Indiana Jonesie ogromne granitowe bloki, zamykały tu wejście na zawsze. Ale złodzieje i tak się dostali, przebili się ścianami obok. Takich kamiennych wrót jest kilka. Niesamowite. Z komory grobowej nie będzie zdjęć, bo jest tu temperatura 40 parę stopni i mega wilgotność i zaparował mi aparat, nic nie widzi. Oczywiście tam jest jeszcze wszystko wyżej, ale to sobie obejrzycie, o tak lepiej. Obejrzyjcie sobie na National Geographicu i tam sobie poczytajcie. Niesamowite. Fajna. No video inside. No video. No video. Warte każdych pieniędzy, a tak dużo nie kosztowało, jakieś 60 parę złotych w przeliczeniu na nasze. A zobaczcie po mnie, cały jestem mokry. Ja już nie pamiętam, kiedy mi pot po goleniach leciał. Po goleniu? Po goleniach. Słuchajcie, nie będę was egipcjanizował i nie będę wam opowiadał o tym, co tam wewnątrz. Ci, co się interesują, to sami wiedzą, co to było, a ci, co się nie interesują, to i tak to nie będzie ich obchodziło. Idziemy dalej zwiedzać Płaskowyż w Gizie. Największa piramida Cheopsa, Khufu za nami. Za mną! Ile to kosztowało? Bardziej się opłacało niż te całe śfinksy, frinksy, faraony, srony. Kamyczek jest beautiful. Kilkanaście kilometrów stąd jest Saqqara, tam są pierwsze piramidy, które Egipcjanie budowali, na których się uczyli budować. Nie wychodziły im, rozsypywały się, budowali pod za wysokim kątem, więc pod własnym ciężarem się sypały, powstawały piramidy łamane. Same mastaby, bo w ogóle piramidy wywodzą się z mastab. Mastaba to jest po prostu takie podwyższenie jednopoziomowe. A później jeden z nich wymyślił, że mastabę mniejszą postawmy na mastabie większej i później jeszcze jedną i tak postawili 5 mastab i powiedzieli: kurde, to jest fajne, zobaczcie jak tak mastaba na mastabie świetnie wygląda. I budowali, aż 7 mastab jedna na drugiej postawili, ale zaczęły się sypać. I wtedy wymyślili, no to nie róbmy takich schodków mastabowych, tylko w ogóle taki trójkącik wybudujmy. No i budowali, ale pod kątem 66 stopni to się wszystko wzięło i obalało. Ale w końcu się nauczyli. I przede wszystkim wielką rewolucją było to, że stwierdzili, że porządną piramidę trzeba zbudować z kamienia, bo inaczej to się wszystko rozsypie. I te piramidy tutaj na Płaskowyżu w Gizie są budowane z kamieni, dzięki czemu przetrwały do dzisiejszych czasów. A później jak Egipt zubożał w okresie upadku Starego Państwa i na początku Średniego Państwa, to budowano już z cegły mułowej i to mało co z tego zostało. Czyli to taka ciekawostka, że to co wcześniej budowano lepiej, a później to już poszło na masę i się rozwalało na deszczu. Gdzie ten Sfinks jest? Sfinksie. Świątynia Sfinksa. I po nazwie zgaduję, że pewnie u jej wylotu będzie
Chrum, chrum, świnka, nie świnka, sfinks. Sfinksie. No i nie ma sfinksa, wziął się, zgubił. Znajdę. Tak się tylko zastanawiam, chodząc po tej świątyni sfinksowej, a gdzie sufit? Ja podejrzewam, że wtedy nie było sufitów. Sufity były niepopularne, przecież deszcz nie padał. Sfinksie, where are you? Sfinksie, gdzie jesteś, Sfinksu? Myślałem, że Sfinks będzie większy. Na zdjęciach wyglądał poważniej. No taki lew z głową faraona. Nie za duży. A wiecie, że zawsze o 13:30 Sfinks przesuwa głowę w bok? To taka tutejsza legenda. 13:30 obraca głowę, robi tak. O! I z powrotem. No i tyle Sfinksa. Nie uwiódł mnie, no powiem wam. Ciężko mi to przez serce przechodzi, bo myślałem, że mnie uwiedzie. Ale może to dlatego, że jestem już zmęczony, bo parę godzin tutaj spędziliśmy. 4. Tak trzeba liczyć, 4 godzinki na porządny spacer. A teraz złapiemy jakiś środek komunikacji miejskiej. Niestety nie damy rady zrobić dzisiaj Sakarę. Sakary. O matko, jeszcze raz. A niestety dzisiaj nie zdążymy już zrobić Sakarę zrobimy jutro, bo jest za późno. Zanim byśmy dojechali, to by nam zostało tam tylko godzinka, 2 na zwiedzanie, a jest dużo większy obszar. Dzisiaj spróbujemy wjechać jeszcze do Starego Miasta, Kairu i zwiedzić Cytadelę. Cytadela jest na liście UNESCO, tak jak lubię. $1. $1. Boleska?